Kryzys klimatyczny to fakty, to dane, to statystyki, ale też i brak śniegu, to deszcze i susze. W obliczu tego wszystkiego ważne, żebyśmy zdali sobie sprawę, że potrzebujemy coś zmienić, bo planety nie zmienimy i nie mamy innej planety, nie mamy innego wyjścia. Mamy tylko te zasoby, które są nam dostępne tutaj i teraz i nie pójdziemy do nikogo pożyczyć więcej, więc potrzebujemy się w zużyciu tych zasobów ograniczać i poszukiwać nowych dróg rozwoju. Jeśli chodzi o katastrofę klimatyczną, myślę, że będzie nam bardzo trudno ją powstrzymać. Myślę, że żyjemy w świecie, który po prostu się kończy. I to jest bardzo, bardzo smutna świadomość, że świat, w którym będą żyły moje dzieci, po prostu będzie zupełnie inny niż ten, który mamy teraz. Wszystkie statystyki mówią, że kryzys klimatyczny nadejdzie, a wraz z nim kolejne kryzysy ekonomiczny, humanitarny. Cierpienie może rozlać się po całym świecie, który znamy. Czy na pewno tego chcemy? Czy kryzys klimatu, czy zmiana klimatu. Generalnie dużo bardziej wolę mówić o kryzysie klimatycznym, dlatego że to raczej według mnie odzwierciedla to, co się dzieje, nawet można powiedzieć chyba jeszcze bardziej odzwierciedla katastrofa. No my ze swojego punktu widzenia krótkiego życia, jak na skalę geologiczną Ziemi, to nie jesteśmy w stanie tak naprawdę odczuć tych zmian. Dlatego wiele osób, mi się wydaje, nie jest w stanie tego sobie zinternalizować i ciągle rozpatruje to w kategoriach wiary. Wciąż słyszę ludzi, którzy mówią, że kryzys klimatyczny nie istnieje, bo przecież czerwiec był w tym roku zimny. Niemal co roku słyszymy o tym, że mieliśmy do czynienia z rokiem o najwyższej średniej temperaturze globalnej. Częste susze, powodzie, pożary lasów, gwałtowne, katastrofalne w skutkach zjawiska pogodowe, podnoszący się poziom mórz i oceanów. Z racji mojego zajęcia, czyli nurkowanie na wstrzymanym oddechu, mam możliwość podróżowania po różnych pięknych miejscach, głównie tam, gdzie jest woda. I muszę powiedzieć, że w przeciągu kilku lat zauważam, ja sama okiem niewprawnego specjalisty, ale zauważam zmiany, które się dzieją, czyli wybielanie koralowców, obumieranie koralowców, zmniejszenie liczby ryb, ilość plastiku, ilość mikroplastiku, która unosi się w wodzie. To wszystko jest widoczne gołym okiem i to się dzieje teraz. I nie jest to przypowieść futurystyczna, to się po prostu dzieje teraz. Więc mam wrażenie, że jesteśmy świadkami wielkiego, wielkiego kryzysu i nikt inny w tym kryzysie nie zadziała, jeżeli nie my, nie każdy z nas. Zmiany klimatu rozumiem na wielu poziomach, ale to, co najbardziej mnie dotyka, to rzeczywiście to, w jaki sposób ja będę żyć, moja rodzina, moje dziecko. Najbardziej trafia do mnie to, co dotknie nas lokalnie, że zmiany klimatu w Polsce to susze, to brak wody w kranie, to ogromne zmiany pogodowe, to burze, to ulewy, to upały, huragany. Natomiast my ludzie po prostu sprawiliśmy, że życie na tej ziemi lada moment stanie się dla nas nieznośne i to my sami sobie jesteśmy winni. Tak, że ona po prostu może się skończyć dla nas tragicznie. Czarny scenariusz, którego obawiam się dla siebie osobiście, dla Polski. W momencie, kiedy mówimy o globalnych zmianach klimatycznych i regionalnej, globalnej suszy, to bardzo poważnym problemem będzie przede wszystkim kwestia żywności, kwestia dostępu do wody. Polska jest znacznie mniejszym krajem niż Egipt. Mówi się, że wody pitnej jest tyle samo, co w Egipcie. Egipt to głównie pustynia, góry. Chciałabym, żeby przestano niszczyć piękne, cichy polskie rzeczy. Wystawiano tam i nie spowodowano, że Wisła stanie się jednym wielkim szlakiem transportowym, bo naprawdę tego nie potrzebujemy. Potrzebujemy wody za wszelką cenę. Tę wodę mamy w naszych rzekach. No to, co się dzieje i co widzę na wsiach, to jest po prostu masakra. Jeśli chodzi o opryski, jest to tak powszechne i tak w pewnej mierze niepotrzebne. Szkoda naprawdę tej przyrody, która ginie pod herbicydami, która ginie pod opryskami owadobójczymi. Siedzę teraz nad Zatoką Akaba. To jest część Morza Czerwonego w Egipcie. Z tyłu za mną widać Arabię Saudyjską. W tle słychać dzieci, które się bawią w wodzie.
spędzają tutaj dużo czasu. Miło jest to oglądać, bo korzystają z zasobów i z tego, co natura nam daje, łącznie z łowieniem ryb. Ale starzy beduińscy rybacy, którzy mają prawo tutaj łowić, twierdzą, że nie ma już tylu ryb, ile widzieli kilka lat temu. Ja też to widziałam wielokrotnie, nurkując w sławnym Blue Holu, czy oglądając rafy koralowe Morza Czerwonego w różnych miejscach. Te rafy obumierają, z roku na rok jest ich coraz mniej, ryb jest coraz mniej. Nie dość, że giną rafy, giną gatunki ryb i za jakieś może 2 dekady, może wcześniej, w tych wodach będzie więcej plastiku niż ryb. No niestety uważam, że wszystkie czarne scenariusze są jak najbardziej realne i jako ludzkość rzeczywiście sami prosimy się o zagładę z naszym podejściem, z naszym przejadaniem zasobów, z naszym takim bezkrytycznym, bezmyślnym często traktowaniem naszej planety. Natomiast w biznesie jestem przedstawicielką tej branży mody, która przyczynia się niestety do dużych zanieczyszczeń środowiska. Tak, nie jest przyjazna środowisku na tą skalę globalną, taką korporacyjną. I w moim odczuciu tym największym problemem tak naprawdę w produkcji odzieży jest nadprodukcja. Nadwyżkowa produkcja, czyli ta taśmowa, taka produkcja hurtowa, można powiedzieć, która doprowadza do nadwyżki produkcyjnej, do generowania trochę takiego sztucznego popytu, bądź w ostateczności niestety do tego, że tony odzieży trafiają gdzieś tam do kontenerów, na śmieci. I natomiast drugim problemem branży mody jest również generowanie bardzo dużej ilości odpadów. Od tego, kiedy uświadomimy sobie skalę problemu i w ogóle, że ten problem w ogóle istnieje, to będzie ten moment, kiedy będziemy potrzebowali zmiany. Pytanie, czy to nie będzie za późno? Czy zarówno w przypadku jednostek, firm, społeczności i państw, wcześniej czy później taka zmiana nadejdzie? Jeżeli nie widzisz zmian, które zachodzą na Twoich oczach, bądź susze, bądź gwałtowne ulewy, klimatyczne zmiany dzieją się teraz i nie da się im zaprzeczyć. Jeżeli tego nie zauważasz, to rozejrzyj się jeszcze raz dookoła.